Czy to możliwe, że zbliża się wielokrotnie zapowiadana, a później przekładana zmiana trendu na rynku cen mieszkań, czyli że one wreszcie przestaną rosnąć i może zaczną spadać, a omówimy to na podstawie raportu NBP pokazującego dane transakcyjne za czwarty kwartał 2023, czyli takie sprzed powiedzmy półtora miesiąca, najświeższe dane o transakcjach, no i też porównamy to z tym, co wiemy, co się dzieje w ogóle na rynku i co jest zapowiadane, bo rynek przecież nie istnieje w próżni. Ale jeżeli interesuje Ciebie rynek nieruchomości, no to koniecznie subskrybuj ten kanał. Tu znajdziesz właśnie najświeższe informacje o tym, co się dzieje w trendzie cenowym, ale też dowiesz się na przykład o istotnych zmianach prawa lub o kruczkach prawa. Różni profesorowie prawa tutaj zabierają głos, różni analitycy. Pisz nam w komentarzach również, jakie audycje chciałbyś zobaczyć, sugestie nowych tematów oraz dziel się wrażeniami z rynku nieruchomości. Zanim przejdę do tego przedstawienia danych NBP, no to muszę taką ogólną uwagę powiedzieć, bo to jest istotne, żebyśmy dobrze te dane rozumieli. Jak Narodowy Bank Polski zbiera dane transakcyjne? To nie są ceny zebrane ze wszystkich transakcji w Polsce. Narodowy Bank Polski nie jest głównym urzędem statystycznym i takich danych nie ma. Dane zbierane są z ankiet, między innymi od pośredników w obrocie nieruchomościami, od deweloperów, bo Narodowy Bank Polski bada zarówno rynek pierwotny, jak i wtórny, śledzi również portale, śledzi ceny ofertowe i z tych danych można wyciągnąć różne ciekawe wnioski, ale też trzeba pamiętać jeszcze o jednej rzeczy. Ceny ofertowe to zmieniają się, na przykład dzisiaj wpadę na pomysł, że moje mieszkanie jest nagle droższe i mogę tę cenę podnieść. To są ceny niezweryfikowane z żadną transakcją, a ceny transakcyjne, na przykład podawane za czwarty kwartał 2023, w dużej części obrazują one transakcje, które były zawierane w drugim kwartale, czy też w trzecim kwartale 2023, a po prostu wtedy dopiero się sfinalizowały. O tym przesunięciu czasowym trzeba koniecznie pamiętać, co nie znaczy, że te informacje są jakoś absolutnie bezwartościowe. I powiem Wam od razu, że bardzo ciekawą informacją jest na przykład ta pokazująca różnicę między ceną ofertową a transakcyjną akurat dla Warszawy na rynku wtórnym. Zobaczcie, co się stało w ostatnim kwartale. Nagłe takie wybicie o wiele procent, ponad 20% różnicy między ceną ofertową a transakcyjną. Co to oznacza? No to oznacza po prostu, że ci, którzy chcą kupować mieszkania, którzy kupują, absolutnie nie akceptują wysokich oczekiwań osób sprzedających. No, oznacza też to, że osoby sprzedające, słysząc i czytając wszędzie informacje, że mieszkania drożeją, również swoje oferty wyceniają wyżej. Po prostu takie jest znaczenie tej różnicy, ale to też może być zapowiedzią, że no dobrze, jeżeli ci kupujący nie akceptują propozycji sprzedających, to może zbliżamy się do przełomu, ale niekoniecznie. Tutaj pokażę właśnie wykres cen dla Warszawy, tych cen transakcyjnych i cen ofertowych. Te górne są ofertowe. Widać zresztą, że te wykresy się posuwają w miarę, podkreślam, równolegle do siebie. Nie zawsze, bo na przykład tutaj były jakieś spadki w transakcjach, a ofertowe się utrzymały. A tutaj widzimy, że jednak ceny te ofertowe mocniej urosły niż ceny transakcyjne i żeby mieszkańcy innych miast nie byli poszkodowani, to pokazuje wykres cen transakcyjnych dla tych miast, które bada Narodowy Bank Polski. Widzimy, że w zasadzie to się wszystko zachowuje mniej więcej tak samo. Może z jednym wyjątkiem, który tutaj niedokładnie widać, to będzie Szczecin, do którego zaraz wrócimy, ale w ogóle powiem Wam,
że na stronie symem24.pl znajdziesz te audycje z większą ilością wykresów. Po prostu nie wszystkie dane możemy zmieścić na filmie, a tam będzie można te wykresy sobie kliknąć, powiększyć i studiować w ten sposób, że one nie znikną. Jak wyglądają ceny transakcyjne w miastach i ceny ofertowe widzimy na tym wykresie. Podane są wartości i warto zauważyć na takich kilka miast, które się wyróżniają na, powiedziałbym, in minus albo in plus w tej różnicy. Warszawa, proszę bardzo, jaka różnica jest między ceną transakcyjną a ceną ofertową, jak ogromna. Kraków należy do tej samej grupy miast, Gdańsk też, ale są też miasta, gdzie te różnice nawet widzimy na tych kreseczkach, są takie niewielkie. Bydgoszcz, Białystok trochę więcej niż w Bydgoszczy. Nie ma takich wielkich różnic. To też pokazuje różnice między poszczególnymi rynkami w miastach i właśnie powiedziałem, tutaj mamy taką wyodrębnioną tabelę pokazującą różnicę w zmianie cen transakcyjnych między czwartym a trzecim kwartałem. 100% to jest trzeci kwartał i nawet widzimy na rynku wtórnym jedno miasto traci na tych cenach transakcyjnych. Tym miastem jest Szczecin. A jak to wygląda na rynku pierwotnym? Na rynku pierwotnym widzimy również wzrosty cen mieszkań, ale już zarówno Gdynia, jak i Kielce, jak i znowu Szczecin z mniejszym spadkiem, ale jednak ze spadkiem cen. Na tym rynku pierwotnym warto również spojrzeć na zmiany w cenach ofertowych i widzimy, podobnie zresztą jak to było na wtórnym, że te ceny ofertowe rosną często mocniej niż te ceny transakcyjne, ale w zasadzie wszędzie urosły i nawet w tym Szczecinie, gdzie te transakcyjne spadają, to ofertowe rosły. Warto jest też porównać trend taki ogólny i porównać też tutaj akurat dla Warszawy, ale Warszawa jest po prostu dobrym reprezentantem. Ja nie chcę reprezentować Warszawy od centryczności, tylko po prostu dużo transakcji, więc Warszawa daje dobre wykresy, te dane nie są zaburzone przez jakieś incydentalne transakcje i porównajcie sobie ceny z rynku wtórnego w porównaniu z tymi pierwotnymi z tego zielonego. Te linie proste to krzywe trendu i widać, że linia trendu na rynku pierwotnym rośnie szybciej niż na rynku wtórnym i w zasadzie też widać również, że przez jakiś czas ceny na rynku wtórnym były wyższe niż na pierwotnym. Teraz to się zmieniło i nawet ostatnio po tym kącie nachylenia krzywej widzimy, że wzrosty na rynku pierwotnym były większe niż na rynku wtórnym. I jeszcze raz spójrzmy się na porównanie cen transakcyjnych i cen ofertowych. Tym razem widzimy ceny dla rynku pierwotnego. Widzimy, że w porównaniu z tym wtórnym nie ma tak wielkich rozbieżności między ceną ofertową a ceną transakcyjną, co ta mniejsza rozbieżność wskazuje też na większy profesjonalizm sprzedających po prostu i na takie nieuleganie nagłym zachwytom rynkiem i podnoszeniem ceny. Co to wszystko tak naprawdę oznacza? Musimy pamiętać jeszcze o innych informacjach z rynku, na przykład o tym, że w zeszłym roku, w drugiej połowie tego roku działał bezpieczny kredyt 2%. To był program, który jest obarczany winą podbicia cen mieszkań zarówno na rynku wtórnym, jak i na pierwotnym, ale też warto pamiętać, że zainteresowanie tym programem już pod koniec roku i w ogóle kredytami i zakupami w grudniu było mniejsze niż w miesiącach wcześniejszych. Takie apogeum to jest październik, listopad, no wrzesień również, bo po prostu tak jak powiedziałem, najpierw są transakcje uzgadniane i potem mija jakiś czas do realizacji tych transakcji i finalizacji. Co wiemy z danych w rejestrze powiatowym cen? No, akurat my śledzimy ceny warszawskie i już pod koniec zeszłego roku
też zbierając dane do wycen, rzeczoznawcy zapewne widzieli, że rozjeżdżają się jak gdyby te ceny ofertowe i ceny transakcyjne na rynku pierwotnym. Co to wszystko oznacza? Czy zbliża się ten właśnie wielce wyczekiwany przełom? I tutaj jeszcze raz przypominam, że wykresy dla różnych miast to zobaczysz na naszej stronie dokładnie, ale chciałem pokazać ten wykres, bo zobaczcie sobie, że nawet był taki moment, kiedy ceny urosły i zarówno te ofertowe, jak i transakcyjne cofnęły się i odbiły. To był raz taki moment. Tutaj mieliśmy też takie zawahania na rynku. Co to wszystko oznaczało? No oznaczało to, że na przykład w roku 2022 w pewnym momencie stopy procentowe tak mocno urosły, że po prostu ludzie wstrzymali się z zaciąganiem kredytów. Oczywiście powiecie, mnóstwo osób kupuje za gotówkę. Tak, to jest prawda. Mnóstwo osób kupuje za gotówkę, ale musicie pamiętać, że bez tych kredytów po pierwsze nie byłoby tych transakcji, które zostały sfinansowane wprost kredytem, a taka transakcja bardzo często rodzi czasami jedną, drugą lub nawet kolejną transakcje w łańcuszku, które oficjalnie są liczone jako gotówkowe, ale to jest, naprawdę jest taki schemat, że ktoś sprzedał mieszkanie, wziął pieniądze od kogoś, kto się posiłkował kredytem, dołożył swoje, kupił następne i na przykład w Niemczech to w ogóle badają takie łańcuszki wręcz do 7. transakcji, bo gdzieś tam ciągle jeszcze może być echo tego kredytu. Ponad 30% w zeszłym roku kredytów mieszkaniowych to był właśnie ten bezpieczny kredyt 2%, a w drugim półroczu 2023 to było ponad 50% ten bezpieczny kredyt stanowił. Program, który stanął w tej chwili, co oznacza, że wyłączenie tego dopalacza, takiego finansowego dopalacza, może skłonić ludzi do tego, że nie będą zawierali dziś transakcji, że będą je odkładali na przyszłość, tym bardziej, że niektórzy oczekują na zapowiadany przez nowy rząd, nową koalicję rządzącą program Mieszkanie na Start. O tym programie ostatnio trochę ciszej. Spotkał się z ogromną falą krytyki i dodam, że no to czasami jest takie przekleństwo. Powiesz coś w wyborach, obiecasz wyborcom, a potem chcesz to zrealizować i czasami brniesz, mimo tego, że eksperci mówią ci nie rób tego. Program ten, Mieszkanie na Start, no on preferuje trochę innych nabywców. Nie dla wszystkich jest tak dobry jak bezpieczny kredyt 2%. Można powiedzieć tak, że w tych najdroższych miastach to po prostu on wyklucza wielu nabywców lub bardzo utrudnia im możliwość kupienia, bo taki singiel w Warszawie to gdyby chciał kupić mieszkanie, no to w ramach Mieszkania na Start będzie miał znacznie gorsze warunki kredytowe niż tego bezpiecznego kredytu 2%, dlatego że po prostu ma tylko do ograniczonej kwoty kredyt na warunkach preferencyjnych, a potem musi dobrać sobie kredyt na warunkach rynkowych. I tak jak mógł wziąć większy kredyt wcześniej, tak teraz po prostu będzie mógł wziąć mniejszy kredyt, droższy kredyt. W mniejszych miastach nie jest to taka zasada. Bywają takie miasta, w których te nowe pomysły są korzystniejsze niż bezpieczny kredyt 2%. No i też trzeba pamiętać, że ten Mieszkanie na Start pozwala w odróżnieniu od tamtego poprzedniego kredytu mieć mieszkanie już i jeżeli masz trójkę dzieci, to możesz mieć mieszkanie i możesz zawrzeć transakcję, chociażby taką, że sprzedam swoje, wezmę kredyt, dołożę, kupię kolejne 600 tysięcy na 0% mogę sobie dołożyć na przykład, no to w takim przypadku mogę sobie nawet o domu pomyśleć. Tak to wygląda, czyli te preferencje są przesunięte. Czy zatem możemy się spodziewać tego, że nadejdzie wielokrotnie zapowiadana korekta cen i korekta trendu na rynku mieszkań? Wiemy, że wielka korekta odbywa się u naszych sąsiadów, czy to na północy za Morzem u Szwedów, czy to w Niemczech,
ale no, oni mają trochę inne warunki gospodarcze niż Polska. Jeżeli nasz nowy rząd nie zrobi tego programu Mieszkanie na Start, albo to Mieszkanie na Start będzie miało bardzo ograniczony wymiar, ograniczoną dostępność, ograniczoną opłacalność, to w taką korektę cen mieszkań zapewne wejdziemy. Teraz jest pytanie, co będzie z takimi standardowymi stopami procentowymi. Obecna Rada Polityki Pieniężnej i ciągle obecny prezes Narodowego Banku Polskiego raczej wysyłają sygnały, że zmiana stóp procentowych nie nastąpi prędko. Są twierdzenia ekonomistów i różnych badaczy, że inflacja może spadać, ale wielu obawia się i podejrzewa, że ta inflacja znowu zacznie rosnąć, kiedy zostaną zniesione wszelkie tarcze osłonowe związane czy to z żywnością, czy z energią. Pytanie jest też o wakacje kredytowe i tak dalej, i tak dalej. No, wiemy też, że ta nowa władza chce w jakiś sposób albo chciałaby usunąć zapewne prezesa Narodowego Banku Polskiego, przynajmniej tak w wielu mediach jest to ogłaszane i publikowane. Czy to jest dobrze? Nie wiem, to ja nie chcę tego rozstrzegać, ale chciałem przypomnieć, że w ogóle już od pieniądza, który jest oparty na złocie, dawno odeszliśmy i wartość naszego pieniądza jest związana, nie tylko naszego zresztą, w ogóle pieniędzy na świecie, związana jest z takim zaufaniem do polityki monetarnej, tego, kto ten pieniądz po prostu emituje. A jeżeli są jakieś interwencje i zakłócanie niezależności Narodowego Banku Polskiego, może się to wielu osobom nie spodobać. Krótko mówiąc, można powiedzieć, tak na dwoje babka wróżyła, bo są czynniki pokazujące, że pieniądze pompowane w ten rynek, strumień pieniędzy na razie wysechł, ale są też programy, które może wejdą w życie i wrzucą kolejny strumień o niewiadomej wielkości, ale jednak wspierający, czy też dający pieniądze popytowi. Są te zagrożenia związane właśnie ze sporami z Narodowym Bankiem Polskim, z inflacją, z programami osłonowymi. No nie wspomnę o różnych innych wydarzeniach związanych z wojną, z tym co się dzieje po prostu za granicą, rozmaitymi protestami i to wszystko sprowadza się do tego, że przewidzenie tej przyszłości, takich bardzo prawdopodobnych scenariuszy nie jest możliwe, bo w zasadzie niemal równe prawdopodobieństwo mogą mieć scenariusze, które będą prowadziły do obniżenia cen mieszkań, jak i te scenariusze, że ktoś nagle zmieni decyzję i ceny mieszkań będą drożały i to czy to nominalne, czy też nawet te realne. Potrzeby mieszkaniowe w Polsce są nadal w jakiś sposób niezaspokojone, ale też trzeba pamiętać, że właśnie ten chociażby wzrost w 2023 cen mieszkań wywindował je bardzo, bardzo wysoko i po prostu teraz niewiele osób może na to być stać, a też jeszcze na rynku najmu mamy w tej chwili dużą podaż mieszkań, rosnącą podaż mieszkań i takie coraz większe możliwości negocjacji ze strony najemców, którzy też w ogóle nie chcą i zaczynają się buntować przeciwko przerzucaniu wszystkich podwyżek kosztów utrzymania, domu, życia i tak dalej na ich i wsadzania im wszystkiego w czynsze. Musimy też pamiętać, że grożą nam podwyżki czynszy tych tak zwanych płaconych do, no ogólnie rzecz biorąc, administracji, co niektórzy wynajmujący mieszkania na rynku prywatnym myślą, że przerzucą to na swoich najemców, ale niekoniecznie to musi się spotkać z zachwytem tych drugich i z akceptacją tych drugich. 2024 rokiem na razie ciekawym, musimy patrzeć na to wszystko, co będą zapowiadały nowe władze i reagować. Na razie mamy sytuację taką, że troszeczkę wracamy do tego, co było mniej więcej w połowie 2022 roku. No może nie dokładnie, bo stopy te procentowe są ciutkę niższe, ale wtedy
Przypomnijmy sobie jeszcze raz ten wykres dla tych wszystkich miast. Wtedy właśnie był ten dołek i z tego dołka odbiliśmy się dokładnie wtedy. Te ostatnie kwartały, tu odbicie, to się nazywa dziękujemy Ci, bezpieczny kredycie 2%, za to, że umożliwiłeś nam kupowanie mieszkań za tańsze kredyty, niższe raty, ale mieszkań droższych. Takie jest podsumowanie rynku i jego sytuacji na dzień dzisiejszy. Wszystkich Was zapraszam do subskrybowania tego kanału. Przypominam, że na stronie Cement24 tam znajdziecie znacznie więcej wykresów. Przypominam też i zachęcam do uczestnictwa w klubie dyskusyjnym na Discordzie. Link na dole w opisie. Korzystajcie również ze szkoleń na cement24.pl, jeżeli zajmujecie się obrotem nieruchomościami. Cześć, trzymajcie się.